Cześć, z tej strony Valencianistas z AppGallery. Przed nami kolejne wideo dotyczące wydarzenia Ścieżka Wody. Jednak po raz kolejny postaram się Was trochę zaskoczyć. Dziś chciałbym Wam pokazać, że życie youtubera nie jest takie usłane różami, jakby się niektórym wydawało. To, że Ścieżka Wody jest bardzo fajnym wydarzeniem, mówiłem chyba w każdym wcześniejszym wideo. No może oprócz tego, w którym omawiałem sprawę twórców treści, którzy zabili to wydarzenie. Zanim jednak o bardzo ciekawej, ale też krótkiej walce w Ścieżce Wody, chciałbym Wam opowiedzieć o trwającej do końca maja kampanii w AppGallery, w której za zakupy pakietów w grze zbieramy specjalne monety, które później możemy wymienić na nagrody rzeczowe. Czyli kupujesz pakiet w State of Survival, na konto AppGallery wpadają Ci monety. To wszystko. Później wymieniasz je na interesującą Cię nagrodę. Zachęcam Was do wzięcia udziału w tej kampanii, bo po prostu warto, a nagrody naprawdę wpadają później do Waszych rąk. Wracając do ekscytującej walki, jakiej byłem dziś kilkukrotnie świadkiem w wydarzeniu Waterpath. To, że gra dobiera w przedziwny, niezrozumiały dla mojego małego, kruchego umysłu, to niepodważalny fakt. Ale to, że moje wojsko nie jest w stanie zranić ani jednego żołnierza rywala, biorąc pod uwagę bardzo podobne statystyki, albo inaczej, 6 marszów nie jest w stanie tego zrobić. To świadczy o tym, że wraz z kolejnym update'em gry deweloperzy coś przeoczyli. Gdzieś wpadło 1-0 za dużo, albo za mało. Wiedziałem, z kim mam do czynienia. Zarówno Henryk czy Sparky to nie byle kto wśród społeczności graczy State of Survival. Ale sposób, w jaki wygrali walki z moimi drużynami, spowodował, że poczułem, że coś tu jest nie tak. To przecież niemożliwe. Nawet biorąc pod uwagę dysproporcję siły, bohaterów, badań i na pewno czegoś jeszcze, to sytuacja, w której kilka lub kilkanaście marszów nie jest w stanie pokonać jednego marszu rywala, jest co najmniej dziwna. Nawet kiedy wysyłamy jednego żołnierza rangi T5 na osadę przyjaciela, w którym jest 10 milionów wojska w tzw. Friendly Fire, to ten jeden żołnierz jest w stanie zranić od kilku do kilkunastu żołnierzy w osadzie. W przypadku Waterpath spotykamy się z sytuacją, w której Henryk swoim 100-tysięcznym marszem odbił 800 tysięcy naszych żołnierzy. W dodatku wychodzi z tego bez szwanku, bez najdrobniejszej rysy. Aby było ciekawiej, w drugiej wieży z teoretycznie słabszym marszem dzieje się dokładnie to samo. Dlatego już po chwili kończymy mecz, a Henryk ma ponad 40 zabójstw. A jakie były Wasze najdziwniejsze spotkania w Ścieżce Wody? Podzielcie się tym w komentarzach.